Dzień dobry Państwu, to nasz copiątkowy przegląd najważniejszych wydarzeń. Maria Hardibois, Sylwia Gregorczyk-Abram. Pierwsze wydarzenie, o którym chcemy powiedzieć, to to, że w tym tygodniu, dokładnie wczoraj, minął rok od zawieszenia pana sędziego Gonciarka, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Za co pan sędzia został zawieszony? Ano za to, że odmówił orzekania w jednym składzie z tak zwanymi neosędziami. Następnie Izba Dyscyplinarna obniżyła jego wynagrodzenie o 40%. Pan sędzia wyrokiem sądu powinien zostać przywrócony do orzekania, ale pani prezes w odpowiedzi na jego pismo żądające takiego przywrócenia odmówiła przywrócenia do pracy i pan sędzia nadal nie wykonuje swoich obowiązków sędziowskich mimo prawomocnego wyroku sądu. a w międzyczasie Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie legalnych sędziów wydał orzeczenie, że orzeczenie, które wydał neosędzia, nie istnieje, jest wadliwe, a to dlatego, że neosędzia został powołany z naruszeniem prawa, dlatego jego orzeczenie nie wywołuje skutków prawnych. W ten sposób Izba Cywilna Sądu Najwyższego wykonuje orzeczenia TSUE i ETPC. Rada Europy wydała w tym tygodniu raport. Raport dotyczy wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które mówią o tym, że artykuł 6 konwencji, czyli taki artykuł, który jest fundamentalny, mówi o prawie obywatela do bezstronnego sądu, niezawisłego sądu ustanowionego ustawą. Trybunał Konstytucyjny powiedział, że on w zasadzie tak w Polsce to się nie do końca przyjął, jest niezgodny z polską konstytucją i teraz zaniepokojona Rada Europy wydała raport, w którym mówi, takie wyroki powodują, że Polska nie gwarantuje już obywatelom właśnie do prawa do rzetelnego procesu sądowego przed niezawisłym i bezstronnym sądem. Tego obowiązku Polska, zdaniem sekretarz generalnej Rady Europy, już nie spełnia. Czekamy na kolejny raport Komitetu Rady Ministrów Rady Europy, który będzie już w grudniu tego roku i będzie dotyczył wykonywania wyroków Kseroflor, Reczkowicz, Broda i Bojara przeciwko Polsce, które jak wiemy są cały czas niewykonywane. I na zakończenie liczby tygodnia. 387, tyle milionów wynosi euro, wynosi kara, którą Polska płaci każdego dnia, w sumie tyle wynosi, bo każdego dnia płaci milion, za niewykonanie orzeczenia TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej. 399 dni, czyli prawie 400. Tyle nie orzeka sędzia Maciej Ferek z Krakowa. W tym tygodniu mija również dokładnie 7. rocznica uchwał podjętych przez Sejm dotyczących w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypominamy, że wtedy to wydarzenie zapoczątkowało pierwszą falę masowych protestów społecznych na ulicach dużych miast Polski. I na zakończenie urodziny pani mecenas Sylwii. To było nieustalone. Składamy jeszcze raz życzenia i do zobaczenia. I bardzo Państwu dziękuję też za życzenia na naszym wallu. Sprawiliście mi Państwo bardzo dużo radości. Do zobaczenia za tydzień. Miłego weekendu.